Smakowita kiełbasa drobiowa, którą uwędziłem na gorąco mieszaniną śliwy i buka. Pachnie cudnie, a smakuje jeszcze lepiej. Na gorąco i na zimno trudno się od niej oderwać. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie, drodzy widzowie, w mojej kuchni. Jeszcze nie tak późno jak na mnie. Biorę się za robotę. 4 kg mięska drobiowego. Głównie udka, podudzia, kurczaka, bez skóry, bez kości. Można takie kupić. Można kupić takie ze skórą i z kością i to obrać tak jak ja zrobiłem. To już wybór zależy od Was. Ze skórką i z kośćmi zawsze można jakiś wywar zrobić. Są też jeszcze inne przeznaczenia. Nie o tym dzisiaj. Ważne, że tutaj już mam odkostnione i pozbawione skórek 4 kg mięska z kurczaka, ale nie jest ono pozbawione tłuszczyku. Jeszcze teraz to rzucę na deskę, poobcinam te tłuszcze fragmenty, podzielę to mniej więcej tak pół na pół, czyli takie zamaszyste okrawki z tłuszczykiem i takie zupełnie czyste mięsko. To, co będzie z lekkim tłuszczykiem, oczko 4 mm, mam też przygotowany szarpak. Na szarpaku zrobię resztę. Można by to było też pokroić nożem. Będzie to wszystko potem wpychane w jelita wieprzowe, które już tam się moczą, 28-30 mm. W ogóle stanowisko jest przygotowane, wszystko już jest na stanowisku. Także z jednego, że tak powiem, chwycenia się za robotę zrobię wszystko. Dodam przyprawy. Mieszanina soli zwykłej, peklującej, wy róbcie jak chcecie. Ci, co samą peklującą, to samą. Ci, co mówią, że peklująca zabija, no to nie stosujcie, to już Wasz wybór. Ja daję pół na pół. I tak dostanę pół od jednych i od drugich. 2 łyżeczki pieprzu. Mam tym razem biały, a może być czarny, nawet chyba powinien być czarny. Po prostu mi się skończył. Też mi się czasami kończą przyprawy. Łyżeczka mielonego czosnku, 2 łyżeczki majeranku i 1 łyżeczka ostrej papryki. Jak ktoś chce mocniej, mogą być 2. Zmielę, wymieszam, przyprawię, napełnię jelita. Oczywiście porządnie to muszę wszystko wyrobić, żeby się skleiło. Z reguły do mięsa drobiowego wody nie dodaję i prawdopodobnie teraz też tak będzie. Po napełnieniu znoszę to do chłodni, wieszam w chłodni, niech do rana tam powisi. Rano to wyjmę, dosuszę, rozgrzeję w wędzarni i będę wędził. To gadania wystarczy, czas się teraz brać już za pracę. Tak jak powiedziałem, raz się chwycę i wszystko będzie zrobione do surowej kiełbasy włącznie. Całość mięsa dzielę na pół. Wszelkie skrawki i okrawki odkładam na jedną kubkę. Zostaną zmielone na oczku 4 mm. A czyste mięso układam osobno i będzie rozdrobnione na szarpaku. Można je też kroić nożem. Dodaję wcześniej przygotowane przyprawy i bardzo dokładnie przez kilkanaście minut mieszam, aż masa stanie się kleista. Nie dodaję wody. Przekładam mięso do korpusu nadziewarki i czas napełnić jelita wieprzowe 28-30 mm. Węzeł mi się rozwiązał, więc muszę poprawić. Po chwili kontynuuję nadziewanie. Jak widać, to całkiem solidne kiełbasy. Tyle ich uzyskałem. Nakłuwam je wielokrotnie, żeby uwolnić resztki powietrza, a następnie skręcam je w odcinki. Według uznania. U mnie są całkiem długie.
Rozwieszam je na kiju, żeby ociekły, a jak przestanie z nich kapać, zanoszę do chłodni i zostawiam tam na noc. Następnego dnia wieszam je w wędzarni, w której ustawię temperaturę 45 stopni. Podważam trochę generator dymu, żeby był większy przepływ powietrza przez wędzarnię. Teraz ustawiam temperaturę i czas rozgrzewania oraz osuszania. 45 stopni i 45 minut. Wędzarnia pracuje, a ja mogę iść do innych zajęć. Gdy dostaję komunikat o upływie czasu, idę sprawdzić jakość osuszania. Jest bardzo dobrze. Można rozpocząć gorące wędzenie. W generatorze dymu mam mieszaninę śliwy i buka. Ustawiam czas pracy generatora dymu na 3 godziny i na tyle samo czas utrzymania w wędzarni temperatury 60 stopni Celsjusza. Generator dymu pracuje, a wędzarnia trzyma temperaturę. Technologia jest pomocna i nie oddala nas za bardzo od natury. Po 3 godzinach kiełbaski wyglądają tak i to im wystarczy. Teraz w jedną z kiełbas wbijam sondę termometru. Czas wyłączyć generator dymu i rozpocząć podpiekanie w temperaturze 90 stopni. Pod koniec nawet zwiększę do 95. Wędzarnia ma mnie powiadomić, kiedy w kiełbasie będzie 72 stopnie. Cel został osiągnięty. Koniec wędzenia i podpiekania. Czas zobaczyć, jak kiełbasa wygląda. I o to właśnie chodziło. Wyjmuję z kiełbasy sondę termometru. A tak wygląda w silnym jesiennym słońcu. Nie jestem w stanie się oprzeć i muszę spróbować, jak smakuje na gorąco. Pachnie cudnie. No coś pięknego. Uwielbiam kiełbasy na gorąco. Wspaniale się gryzie. A jak będzie na zimno, zobaczymy później. Dobę wisiała w chłodnej spiżarni i tak wygląda po tym czasie. Jest chłodna i lekko podsuszona. Mam wielką ochotę spróbować, jak teraz będzie smakowała. Czas przekroić, powąchać i spróbować. Tak wygląda w przekroju. Jeszcze parę plasterków do zdjęcia i na spróbowanie. Widać, że są w środku całkiem spore kawałki mięsa. Pachnie to naprawdę. Jakbym nie był głodny, to wystarczy powąchać i już głodny jestem. Bardzo dobre, fajnie. Jeżeli macie kogoś w rodzinie lub wśród bliskich, któremu doktory zaleciły mniej czerwonego mięsa i raczej drobiowe, to pomysł świetny. To naprawdę pięknie pachnie i świetnie smakuje. A teraz już od Was zależy. Trudno mi się powstrzymać. Teraz od Was zależy, czy użyjecie surowca marketowego, czy też
udacie się po kurczaka z wolnego wybiegu, czy po kurczaka ekologicznego, to już zależy od Was i od Waszej zasobności portfela. Nie można generalizować, że z kurczaka to na pewno dobre nie wyjdzie, bo kurczaki są za szybko hodowane. Z częścią kurczaków to jest prawda, ale nie tylko takie są w sprzedaży. I niech każdy w ramach swojego portfela wybiera takie możliwości, jakie ma i na jakiego stać. W każdym bądź razie drobiowa kiełbaska w tym wydaniu jest naprawdę smakowita i szczerze Was zachęcam do wypróbowania przepisu. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Spotkamy się w następnych odcinkach. Będzie mi miło, jeżeli zostawicie jakiś komentarz, jeżeli dacie łapkę w górę. I dajcie znać, czy zrobiliście tę kiełbaskę i jak Wam wyszła. Jest coś wspaniałego, zwłaszcza jeżeli można taki kawałek wziąć w rękę i zrobić tak. Dlatego warto robić wyroby domowe. Chcesz więcej filmów o kiełbasach drobiowych? Kliknij w kapelek widoczny na ekranie. Zapraszam.